Dlaczego aż 16 lat musieliśmy czekać na Terminatora Zero? Tak, dokładnie 16 lat, ponieważ w 2008 roku narodził się ten projekt, ten pomysł, no i tak, utknął rzeczywiście w bagnie Hollywoodu. No tak się ogólnie mówi, ale rzeczywiście jakoś to w końcu uruszyło. Mattson Tomlin, tak, bo rzeczywiście Mattson Tomlin to gentleman, który jest odpowiedzialny m.in. za to, żeby napisać dobry, ciekawy scenariusz. Jest odpowiedzialny za tenże film. Był tak zwanym showrunnerem, czyli on tak naprawdę od A do Z wiedział, jak to ma wyglądać i on, że tak powiem, w pewien sposób tym zawiadywał. No jest to serial, chciałbym powiedzieć pierwszy, jaki kiedykolwiek dostaliśmy o Terminatorze, ale wiadomo, że nie, bo tutaj widzisz, są chociażby Kroniki Sarah Connor, które według mnie są ciekawym serialem i szkoda, że się na drugim sezonie zatrzymały, ale jest to rzeczywistość alternatywna, jak dla mnie, ponieważ nie ma Johna Connora, nie ma Sary oczywiście, nie ma T-800 o twarzy Arnolda Schwarzeneggera, bo oczywiście jak najbardziej T-800 tutaj się pojawia, to będzie jak najbardziej za chwilę. Więc rzeczywiście dla mnie to było podejście w pewien intrygujący sposób, ponieważ, no nie czarujmy się, ostatnie dwa Terminatory to nie była dobra sprawa. Jak dla mnie, no, większość fanów powie, nie no, Terminator skończył się na dwójce Camerona i to wszystko, co później dał Jonathan Mostow, czy potem Terminator Salvation, to się już nie liczy, ale według mnie czwórka jest lepsza niż trójka, ale to, co później zobaczyliśmy w wersji alternatywnej oraz to, co nam zaprezentowali panowie Miller oraz James Cameron, nomen omen się do niczego nie nadaje. Więc rzeczywiście tak to jakoś wyglądało, a tutaj no oczywiście mamy dwa czasy, mamy rok 2020 bodajże drugi, mamy lata 90, no i tak, no i mamy powtórkę fabuły z jedynki tak naprawdę, bo rzeczywiście pojawia się T-800, no wiadomo, Skynet go wysyła, no i ma on zadanie, ażeby kogoś złapać, no i też przy okazji ruch oporu wysyła swoją kobitkę tym razem, ażeby tego T-800 pokonała, zatrzymała i żeby nie udało się mu dojść do zakończenia misji, no w skrócie. No i jeżeli myślisz, że ty stary, przecież to jest fabuła z jedynki i z dwójki i z trójki i tak dalej, no zgadza się. Tutaj rzeczywiście wiele nie ma do popisu, ale jeżeli chodzi o ten aspekt stricte terminatorowy, ale jeżeli weźmiemy to, co jest pod spodem, cała ta fabuła, no bo teoretycznie tak, mamy naukowca, który tworzy gdzieś tam sztuczną inteligencję, którą rozwija, bo no właśnie, tutaj ci nie powiem czemu rozwija, bo akurat to by wszystko pewnie zdradziło. Akurat o to nie chodzi, ale jest rzeczywiście ten dodatkowy aspekt, dodatkowy smaczek tego wszystkiego, co tutaj się dzieje. I trzeba przyznać, że jest to jak dla mnie poprowadzone dobrze. Mimo że są pewne momenty, gdzie jest nudno. Gdzie się po prostu niespecjalnie cokolwiek dzieje. No i są takie momenty, ale też domyślam się, że twórcom chodziło o to, że była pewnego rodzaju arytmia. Wiesz, nie może być nagle cały czas akcja, no bo przez te kilka odcinków byśmy po prostu już po drugim byśmy byli wyczerpani, byśmy już nie mieli ochoty na to, żeby to oglądać. Tym bardziej, że serial, który pojawił się na Netflixie, no od razu wszystkie odcinki wskoczyły. Mam nadzieję, że będzie więcej. Więc rzeczywiście jest to dosyć ciekawie. Ale fabuła jest o tyle znana nam. No i tutaj się nic nie zmienia. Można by pomyśleć, więc co wymyślą nowego? No właśnie, co wymyślą nowego? Otóż nowy jest jak dla mnie, nowy stary powinienem rzec, T-800. T-800 rzeczywiście to jest postać, która robi wrażenie, ponieważ no nie wiem, czy oglądałeś w wersji anglojęzycznej, czy w wersji polskojęzycznej. Oczywiście mam ściągawkę, więc jakoś to się posługuje. W każdym razie no, pojawia się głosowo, oczywiście pojawia się Rosario Dawson, a także pojawia się Timothy Olyphant, zwany Olyphantastycznym. No możesz go kojarzyć chociażby z Czwartej Szklanej Pułapki albo z roli agenta 47, czyli Hitmana. Ogólnie tak, jak najbardziej znany aktor, w porządku, on właśnie wciela się w T-800 i właśnie scenarzysta tego filmu jakiś czas temu, już po premierze został zapytany Mattson Tomlin, dlaczego wybrałeś T-800, a na przykład nie T-1000 albo Terminatrix albo inną postać. I on mówi, że do tego, ażeby wybrać T-800, zainspirował go to, co powiedział Kyle Reese, grany przez Michaela Biehna w pierwszej części. To, co mówi do Sarah Connor, że jemu
kiedy mówi oczywiście o T800, jemu nie przegadasz, jego nie możesz zatrzymać, jemu nie możesz wytłumaczyć, on nie ma po prostu żadnych innych rzeczy, ma tylko i wyłącznie jeden program i ma ciebie zlikwidować i dziękuję bardzo i to wszystko. I mówi, że to jest takie fajne, bo to jest takie atawistyczne, to jest takie bardzo podstawowe, takie przyziemne i to tworzy perfekcyjną maszynę do zabijania. I rzeczywiście tutaj się za tego T800 zabrali w ten sposób. Trochę jest on mocniejszy niż, że tak powiem, niż Arnold w pierwszej albo w drugiej części. No bo wiadomo, w trzeciej to już był bodajże T850 chyba się on nazywał, tak model. Więc muszę przyznać, że akurat troszeczkę go tutaj podrasowali. Może rzeczywiście mu wrzucili troszeczkę więcej baterii słonecznych chyba. No i ale to byłby ewentualnie jedyny taki, wiesz, aspekt, który mogę powiedzieć, o nie, no ten jest słaby. Nie, fajny. Ten T800 jest tak napisany, a właściwie narysowany i zagrany, on jest bardzo mroczny. Bardzo również mało mówi i to jest oczywiście plus oraz ten jego wygląd, to jest rzeczywiście bardzo istotne w tym aspekcie. To jego, powiedzmy, oczy, które są no, w pewien sposób dziwne i tak dalej, no musisz, nie będę opisywał, bo akurat to jest niepotrzebne, ale musisz sobie zobaczyć, obejrzeć. Zobaczysz wtedy po raz wtóry, jak ten T800 wygląda. No oczywiście akcja dzieje się w Japonii, nie w Ameryce tym razem i może bardzo dobrze, bo ta Ameryka biedna, naprawdę napadają na nią co tylko możliwe, a jakieś kosmici, jakieś predatory, terminatory, ufoki, ludzie z przyszłości, wszystko się dzieje w tej Ameryce, a przynajmniej tym razem Japonia ma chwilę odpoczynku od Godzilli, więc akurat pojawił się Terminator i jest, muszę przyznać, dobrze. Klimat ten film ma właśnie bardzo niesamowity. Jest taki fajny, mroczny. Jak już mówiłem wcześniej, akcja czasami się wolno toczy, ale to tylko nabiera nowego aspektu, nowego, że tak powiem, wrażenia, kiedy no, mieliśmy dopiero co strzelankę, mieliśmy rzeczywiście działo się to, tamto, siamto, no to akurat tutaj jest zwolnienie, spokojnie zastanowimy się nad tym, co się będzie działo. Również tak mi się wydawało, że trochę się wzorowali, no na pewno nie tylko jedynym, ale jest też taki film Ja, Robot z Willem Smithem, gdzie rzeczywiście tych robotów było mnóstwo i troszeczkę tak jest to wzięta jest nutka stąd, nutka stąd. Zaraz odpiszę na komentarze, bo tu akurat miałem włączonego YouTube'a i tak to się pojawia. Ale rzeczywiście serial robi wrażenie. Wydano 29 sierpnia. Oczywiście, że tak, no bo to jest dzień sądu ostatecznego. Jak dobrze wszyscy oczywiście wiemy, wtedy się pojawił, no wtedy Skynet został aktywowany i wtedy, no co tu dużo mówić, sztuczna inteligencja Skynetu uzyskała samoświadomość. Jest to oczywiście pierwszy animowany Terminator, nie jest to pierwszy serial, jak już mówiłem wcześniej, ale to wszystko, co sprawia, że ten serial, jak dla mnie działa oczywiście, to mroczny klimat, kreska, no nie byłem przyzwyczajony, nie wiedziałem czego oczekiwać tak naprawdę, no ale jak najbardziej fajnie się to ogląda, jest dobrze, muzyka robi wrażenie i czy to będzie oznaczało, no bo serial jest bardzo dobrze przyjęty, z tego co pamiętam, jakieś tam wpisy były ostatnio, że chyba na Rotten Tomatoes 100% czy tam 95%, więc rzeczywiście krytycy przyjęli go dobrze. Widzowie, no my na pewno przyjmiemy go z zmieszanymi uczuciami, wiesz, bo są fani, którzy powiedzą, nie no, Terminator skończył się na 1 i 2 i dziękuję bardzo, koniec, kropka. I żadne tam Sarah Connor kroniki, ani żadne tam animacje. Nie, to mi rzeczywiście nic nie zrobi, a inni powiedzą, słuchaj, tak jak ja, słuchaj stary, po tej sieczce, którą mieliśmy ostatnio, jest coś nowego, jest inny powiew. Inny powiew, świeży powiew, nie do końca, bo jak mówiłem, fabuła jest niemalże z recyklingu, z odzysku, ta sama co wcześniej, ale to jest coś innego i może dlatego to jest coś innego. Na drugi sezon, domyślam się, będziemy już patrzeć troszeczkę bardziej krytycznie. Troszeczkę będziemy zastanawiać się, ok, w porządku, w jedynce dali nam to, takie, a nie inne, bo rzeczywiście zakończenie jest bardzo, bardzo ciekawe. Jest jeden, a właściwie dwa zwroty akcji, które podobają mi się. I muszę przyznać, że jestem ciekaw, co się będzie działo w drugim sezonie, który oczywiście, że tak, będę oglądał, bo musi tak być. Czy to będzie uniwersum? To jest chyba słowo klucz ostatnimi czasy, bo każdy, kto tylko ma możliwość, robi uniwersum. Nie tak dawno recenzowałem film, też nomen omen Netflixa, pod tym Związek z Halle Berry i Markiem Wahlbergiem, gdzie film jest taki sobie, żeby powiedzieć ogólnikowo, no ale zakończenie jest takie, że możemy robić kolejną część i uniwersum.
Boję się tego, ponieważ ostatnio James Cameron zapowiedział, że pracuje nad scenariuszem do nowego Terminatora. No, a biorąc pod uwagę, że on niemalże nagrał ostatniego, czyli Mroczne Przeznaczenie, bo tam nawet Tim Miller, czyli reżyser tego filmu, płakał, mówił, że on już nigdy więcej nie chce współpracować z Jamesem Cameronem, bo on jest po prostu wszędzie się wcinał, nie pozwalał mu wykonywać swojej pracy. Miał być tylko współscenarzystą bodajże i producentem, a po prostu wszystko robił niemalże reżyserowo, więc może się okazać, że James Cameron, tak samo jak m.in. Ridley Scott, który według mnie, jeżeli chodzi o Obcego, skończył się jako reżyser. Obawiam się, że James Cameron również może się skończyć, ale jak na razie jest dobrze, rzeczywiście. Ja oglądałem film z angielskim dubbingiem, nie wiem jak ty, czy oglądałeś z polskim, daj mi znać, jak to rzeczywiście było zrobione, czy jednak tylko bajki dla dzieci, czy nie, spokojnie, animacje dla dorosłych też można rzeczywiście z polskim dubbingiem obejrzeć i jest dobrze, jest ciekawie, intrygująco. Tutaj patrzę, co jest napisane, tak? Od 2008 roku film serial miał powstać. Nareszcie w końcu się dało i oby tak dalej. Rosario Dawson jest świetna, oczywiście. Timothy Olyphant no nie miał zbyt wiele roli, tak, tylko i wyłącznie głosowo, nie miał zbyt dużo do powiedzenia, ale to, co mówił, rzeczywiście robi wrażenie, jest dobre, jest mocne, jest ciekawie. No, nawet mam tutaj zanotowaną jedną ciekawostkę, ale w sumie nie mogę Ci powiedzieć, bo bym zdradził zakończenie, także nie mam żadnej ciekawostki, cofam się. W każdym razie, jak lubisz Terminatory, za kilka dni na kanale będzie gościem Szymon z kanału Język Filmu, a to jest powiedzieć maniak Terminatora, no to jakby nic nie powiedzieć. Szymon po prostu wie wszystko albo jeszcze więcej na temat Terminatora, także jak lubisz Terminatora i chcesz więcej na ten temat wiedzieć, bo oczywiście będziemy rozmawiać głównie o Terminatorze Zero, ale też o przyszłości T800, T1000 i tak dalej, to tutaj i jak najbardziej, proszę bardzo, odnośnik, kliknij w ten link, będziesz przekierowana do live'a.